Witam wszystkich. Tydzień temu pokazywałem, jak narysować drzewo prostą metodą. A teraz wykorzystamy sobie ten sposób i pokażę, jak narysować 4 drzewa różnych gatunków. Na początku narysuję palmę. Najpierw luźnymi i nieco rozdygotanymi liniami zaznaczam pień, z którego szczytu szkicowo wyprowadzam promieniste i nieco powyginane linie. Wokół linii zaznaczam obrys liści palmy. Następnie każdy obrys dzielę na pomniejsze liście, rysując wąskie, spiczaste paski wychodzące ze środkowej linii i sięgające obrysu. Na pniu dodaję też obłe kształty, które zasugerują jego fakturę. Cieniując liście, staram się pamiętać, skąd pada światło. Liście zacienione lub ułożone bardziej pionowo cieniuję dość ciemno, pamiętając o pozostawieniu jasnych przestrzeni pomiędzy nimi. Liście lepiej oświetlone pozostawiam na biało i wydobywam ciemniejszymi elementami z tyłu, np. zacienionymi liśćmi lub ciemnym pniem. Żeby całość nie zlała się w jedną szarą plamę, staram się pokazać jak najwięcej ażurowych i kontrastujących ze sobą elementów. Białych lub czarnych prześwitów, jasnych grzbietów liści czy liści krzyżujących się ze sobą. Cieniując pień, ciemno zaznaczam jego górną część, schowaną przed słońcem za liśćmi. Jeden bok pnia zaznaczam też ciemniej, sugerując jego obłość. Jako drugi narysuję świerk. Pionową linią zaznaczam położenie pnia i po obu jego stronach mocno postrzępioną linią zaznaczam obrys całego drzewa. Obrys powinien zmieścić się w przybliżeniu w kształcie trójkąta. Staram się unikać symetrii. Na przykład jeśli po lewej stronie w obrysie pojawia się wcięcie, unikam podobnego po prawej stronie na tej samej wysokości. Gdzieniegdzie obrys może pozostawiać odsłonięty pień, a na dole drzewa dzielić się na mniejsze plamy łączące się gałęziami z pniem. Podczas cieniowania już samymi kreskami staram się imitować igły. Używam krótkich i ostrych pociągnięć. Nie oznacza to jednak, że cieniuję igła przy igle. Zwłaszcza spody gałęzi staram się wydobywać ciemniejszą i bardziej jednolitą plamą. Niektóre gałęzie wychodzące w naszym kierunku pozostałem jaśniejsze, uwypuklając je jedynie ciemniejszym tłem. W innych przypadkach może okazać się, że widzimy pień, który jest czarny na tle prześwitującego nieba lub nieco jaśniejszy na tle czarnego spodu gałęzi. Tam, gdzie pojawia się więcej ciemnych spodów, dla uatrakcyjnienia plam pozostawiam trochę jaśniejszy gałązek. Aby całość wyglądała naturalnie, należy pamiętać, by plamy nie były zbyt jednolite i by pozostawiać w nich jasne prześwity. Teraz czas na brzozę. Brzozy mogą mieć dość rosochaty pień i gałęzie, które na końcach wywijają się ku dołowi. Zaznaczam je swobodną kreską, pozwalając, by lekko trzymany ołówek sam wybierał nieco postrzępioną drogę. Na pniu zaznaczam pionowymi plamami ciemniejsze bruzdy.
Liście brzozy układają się w zwisające podłużne formy i tak też zaznaczam obrys całej korony. W niektórych miejscach liście przysłaniają pień, więc tam go wycieram. Staram się, by w cieniowaniu dominowały krótkie pionowe kreski, to pomoże podkreślić charakter drzewa. Część liści zaznaczam na jasno-szaro i podkreślam ciemniejszymi plamami sugerującymi zacienione gałęzie z tyłu. Podobnie łatwo podkreślić jasne liście ciemniejszym pniem czy gałęziami, które za nich prześwitują. Niektóre gałęzie staram się też zostawić białe i podkreślić je ciemniejszymi liśćmi dookoła. Pień brzozy jest prawie cały biały. Ciemniej zaznaczam tylko część zacienioną przez liście, ciemne bruzdy i pęknięcia w korze oraz korzenie i najniższą partię pnia. Na koniec jedno z najbardziej dostojnych drzew, czyli dąb. Dęby mają potężne pnie, z których wychodzą grube i wijące się w różnych kierunkach gałęzie. Liście dębu mają obłe kształty, a ich położenie na gałęziach sprawia, że całe drzewo ma dość puchatą i zwartą koronę. Zaznaczam ją miękkimi, nieco falującymi kreskami. Niektóre partie pnia przysłaniam drobniejszymi gałęziami lub nieregularnymi formacjami liści. Koronę drzewa cieniuję zwartymi miękkimi plamami, pozostawiając gdzieniegdzie białe prześwity lub dodając ciemniejsze miękkie plamy. Staram się, by widoczne raz na jakiś czas pień i gałęzie podkreślały, które formacje liści są przed nimi, a które w tylnej części drzewa.
Tak jak zapowiadałem wcześniej, przy niektórych filmach pojawią się ich odpowiedniki w wersji akwarelowej. Pierwszy z nich będzie dostępny tutaj. Za tydzień natomiast zajmiemy się już detalami drzewa, będziemy rysowali liście, korę, gałęzi i tym podobne rzeczy, więc zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia wkrótce.